Witam wszystkich na kolejnym z cyklu webinarów w ramach projektu Szkoły Doktorskie to Nasza Przyszłość, które jest organizowane przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Dzisiejszym tematem tego spotkania będzie zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej w teorii i w praktyce. Ja bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych gości, ekspertów, którzy będą nam swoją wiedzą dzisiaj służyć i tą też wymianą doświadczeń w związku z tą tematyką. Bardzo serdecznie witam panią profesor Justynę Franc-Dąbrowską, która jest dyrektorem Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, byłą prodziekan do spraw studiów stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, kierownika stacjonarnych studiów doktoranckich w edycji 2015-19 i autorkę wielu publikacji naukowych, uczestniczkę wielu krajowych konferencji naukowych. Serdecznie witam pana mecenasa Wojciecha Kiełbasińskiego, radcę prawnego, rzecznika praw doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktoranta na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, autora publikacji naukowych i szkoleniowca z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, laureata Nagrody Specjalnej w konkursie Rising Stars Prawnicy Liderzy Jutra 2023. Witam również serdecznie panią Katarzynę Fedejko-Kaflowską, członkinię zarządu KRD do spraw przeciwdziałania wykluczeniu w kadencji 2023 i 2024, doktorantkę w Szkole Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego imienia Bronisława Czecha w Krakowie, pracownika dydaktycznego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Instytutu Nauk Stosowanych oraz współkoordynatorkę projektu Pełnoprawni w Nauce, który również organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Bardzo serdecznie witam wszystkich ekspertów i nie przedłużając, już tytułem samego wprowadzenia, to zawieszenie ciągle ciśnie mi się na ustach, no bo tak, to jest dzisiejszy temat spotkania i tak jak już mówiliśmy przed samym rozpoczęciem formalnym tego spotkania, jest to zagadnienie takie wielopłaszczyznowe i trudne. Przede wszystkim jest to jedno z uprawnień doktorantów, które przewiduje ustawa Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisem, który to prawo stanowi, kształcenie na wniosek doktoranta jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, które to urlopy reguluje Kodeks pracy. I to uprawnienie jest pewnym odpowiednikiem tych uprawnień, które przysługują pracownikom. I w założeniu ma ono właśnie umożliwić doktorantom połączenie tej pracy naukowej z życiem rodzinnym. I to jest jakby ten główny przypadek zawieszenia kształcenia, tak zwane zawieszenie ustawowe, które jako jedyne zostało wymienione w ustawie 2.0. Ustawa nie wymienia jednakże innych rodzajów zawieszenia, czy też mówiąc inaczej przerw w kształceniu, bo różnie one bywają nazywane. I takim jakby koronnym przypadkiem jest na przykład długotrwała choroba doktoranta, która znajduje się trochę w takiej luce systemu. I swego czasu toczyła się już dyskusja, czy dopuszczalne są właśnie te inne rodzaje zawieszeń. Jak się wydaje, one zostały już rozstrzygnięte na korzyść doktorantów, co znaczy, że mogą te zawieszenia być uregulowane w regulaminie szkoły doktorskiej, niemniej jest to kwestia, która dalej stanowi pewne wyzwanie na wielu płaszczyznach. I mimo właśnie tej regulaminowej możliwości, to nie jest jednak w praktyce kwestia prosta. I dlatego już nie przedłużając tego wstępu, to dzisiejsze spotkanie zostanie poświęcone temu, jak te mechanizmy funkcjonują w praktyce i krótkiej refleksji nad tym, czy rzeczywiście one odpowiadają temu celowi, dla którego zostały stworzone. I przechodząc już do pytań, bo dzisiaj to dzisiejsze spotkanie będzie miało też właśnie taki charakter pytań, odpowiedzi, też luźnej dyskusji na ten ważny dla doktorantów temat. I wychodząc od tej samej istoty zawieszenia kształcenia, ja bardzo serdecznie poproszę teraz o wypowiedź panią profesor na temat właśnie tej istoty zawieszenia kształcenia, czyli połączenia pracy naukowej i rodzicielstwa. Pani profesor, jak pani uważa, czy jest to w ogóle możliwe?
Jak generalnie można ocenić to rozwiązanie jako samą tą istotę, która leży u podstaw tego rozwiązania? Czy w świetle Pani dotychczasowej praktyki wiele osób, wiele doktorantów rzeczywiście korzysta z tego rozwiązania? To jest bardzo ważne pytanie i spróbuję odpowiedzieć na nie w trzech może takich odrębnych kontekstach. Jeżeli chodzi o możliwość zawieszenia kształcenia z powodu czy z tytułu urlopu macierzyńskiego, to absolutnie takie prawo powinno przysługiwać każdej mamie, lub w wypadku ojców może być to przecież również urlop ojcowski i taki w mojej uczelni czy w szkole, którą kieruję, również już sytuację miałam. Więc jeżeli mama czy rodzina stwierdzi, że taki urlop jest potrzebny, żeby po prostu skupić się na dziecku, a być może nie odłożyć zupełnie nauki, a raczej realizować ją przy okazji jako przyjemność, przerywnik, albo po prostu dać sobie czas dla siebie i dziecka, dzieci, to jak najbardziej taki urlop uważam, że jest po prostu konieczny. Natomiast są dwie sytuacje bardzo różne, skrajne, dlaczego zaczęłam od środka. Kiedy mamy w naszej szkole doktorantkę, to jest pani z innego kraju, która już na pierwszym roku zaszła w ciążę i pod koniec, na przełomie pierwszego roku i drugiego, urodziła dziecko i dopytywała się o to, jak możliwe jest ułatwienie jej tego procesu. Rozważała wzięcie urlopu macierzyńskiego, ale nie była do tego przekonana. Z mojej strony została zapewniona, że może, jeżeli ma takie życzenie, podjąć próbę kontynuacji kształcenia i łączenia z rodzicielstwem, a jeżeli stwierdzi, że jednak jest to zbyt wiele i chce się poświęcić dziecku, to ma tę możliwość. To jest pani bardzo taka, powiedziałabym, twarda kobieta w tym sensie, a choć bardzo wrażliwa, ale taka silna w tym dążeniu do efektów. Jedna z najlepszych doktorantek w szkole doktorskiej, co też dużo mówi, kiedy mamy osobę z małym dzieckiem, która ostatecznie nie skorzystała z urlopu macierzyńskiego i wszystko w terminie zaliczała, co też jest istotne, bo nie zawsze tak się zdarza doktorantom, bywają odstępstwa. Co więcej, jest bardzo aktywna, właśnie ma tę może nieco ułatwioną sytuację, że może podróżować z mężem i z dzieckiem, a nie tylko wyjechać i na przykład dziecko zostawić, ale jest też bardzo aktywna w wyjazdach, stażach międzynarodowych. Dlaczego o tym mówię? No bo pokazuje, że mimo, że dzieciątko najpierw było zupełnie maleńkie, potem rosło, ale nadal to było małe dziecko nie przekraczającego wieku przedszkolnego, no to tutaj jest też taka możliwość i mam też drugą osobę, która zastanawia się, czy nie pójść właśnie śladami starszej koleżanki. Mamy też drugą sytuację, powiedziałabym nieco skrajną, kiedy tata poszedł na taki urlop, wszelkie przedłużenia zostały mu przyznane, świadczenia. No i po jakimś czasie z tego urlopu wrócił i w ostatniej ze mną z nim rozmowie, o którą sam poprosił, powiedział, że, bo jest to już ostatni rok, właściwie to nie ma już ekonomicznego takiego impulsu, żeby dalej realizować doktorat. I teraz dlaczego wskazuję to jako drugą sytuację? Dlatego, że wydaje mi się, że nie wiem, nie znam i nie chcę, wiadomo, to są bardzo prywatne sprawy, ale jeżeli pojawia się od razu kontekst braku ekonomicznego takiego bodźca,
do dalszego kształcenia wraz z zakończeniem wszelkich świadczeń, wraz z upłynięciem 4 lat, choć de facto wypłata stypendium to był okres 5-letni, no dla mnie był takim doświadczeniem przykrym, muszę powiedzieć, aczkolwiek jak na ten moment jednostkowym. To może ja na tym etapie tyle powiedziała. Bardzo dziękuję pani dyrektor za te doświadczenia, że te takie w zasadzie różnobiegunowe i też różne sytuacje, które nas spotykają w praktyce. Ja sama jestem doktorantką, która korzysta z tego zawieszenia, już w zasadzie już skończyła korzystać z tej instytucji zawieszenia kształcenia. I no nie ukrywam, dla mnie ona była właśnie bardzo pomocna do tego, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą połączyć, i pracę naukową, i rozprawę, którą właśnie też muszę zaraz już złożyć, i jednak opiekę nad małym dzieckiem, gdzie na początku wydawało się, że może dam radę, ale okazało się, że jednak to nie jest takie łatwe. I więc wydaje mi się, że pomimo tych różnych sytuacji, które zawsze gdzieś nam pojawiają się w praktyce, czy to w zakładach pracy, bo też różne są podejście pracowników w ogóle do urlopów związanych z rodzicielstwem, wydaje mi się, że podobną sytuację mamy w przypadku doktorantów, że mamy co doktoranta, to mamy inne podejście do tego tematu. I kierując już tą naszą rozmowę na istotę tego zawieszenia, moje kolejne pytanie dotyczy w zasadzie tego meritum, czyli tak naprawdę o co w tym uprawnieniu chodzi, bo przepis nam mówi o zawieszeniu, jakimś odpowiedniku uprawnień, które przysługują pracownikom, o zawieszeniu na jakiś tam określony czas. I mowa jest tutaj o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, czy też urlopu rodzicielskiego. I trzeba tutaj odnieść się do właściwych przepisów prawa pracy. I bardzo Cię proszę, Wojtku, o odpowiedź, o rozjaśnienie doktorantom właśnie tego, z czym to się wiąże. Czym są te urlopy, jaki jest czas ich trwania, czym one się charakteryzują. Też trzeba zwrócić uwagę, że ta data porodu w przypadku matek to najczęściej jest ta data przewidywana. Nie da się w 100% określić tego dnia porodu i ona może się zmienić. I czy w takiej sytuacji, co w takiej sytuacji w ogóle zrobić? Kiedy można zawiesić kształcenie? Czy można, nie wiem, skorzystać z tego zawieszenia jeszcze przed tym przewidywanym porodem, czy przepisy nie przewidują takiego rozwiązania? Dzień dobry przede wszystkim. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy na ten temat, bo z Basią tutaj wspólnie zajmujemy się pomocą prawną dla doktorantek i doktorantów i tych spraw i pytań związanych z kwestiami zawieszenia kształcenia z macierzyństwem jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że to jest jedna z najczęściej poruszanych spraw, które wpływają do Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, bo te przepisy nie są jasne dla doktorantek i doktorantów i to jest bardzo istotne, żebyśmy na ten temat rozmawiali i wspólnie tutaj wyjaśnili te kwestie, które są tak naprawdę bardzo istotne. I dlatego też w ramach projektu, który mamy nadzieję, że będziemy realizować już wkrótce, czyli kolejną edycję lokalnego ambasadora praw doktoranta, który złożyliśmy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, też będziemy chcieli szerzej te tematy poruszać, żeby dokładnie to wyjaśnić, tak żeby nie było żadnych wątpliwości i każdy mógł się odpowiednio tutaj przygotować do tej trudnej, odpowiedzialnej roli, którą wiele osób chce połączyć właśnie z kształceniem w szkole doktorskiej. Natomiast już przechodząc do meritum, to tak jak już tutaj Basia wspominała, mamy odniesienie do kodeksu pracy, do artykułu 180 kodeksu pracy w szczególności. No i tutaj przepisy te nam regulują, jak wygląda kwestia tego wymiaru urlopu. I jeżeli chodzi o urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie, urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni. W przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie jest to 31 tygodni, 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci i 37 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków. Więc mamy te regulacje tutaj uregulowane. Basia tutaj też wskazała, że warto by się zastanowić, jak wygląda kwestia właśnie wzięcia tego urlopu przed przewidywaną datą porodu i to też nam regulują przepisy. Do tego odnosi się artykuł 180 paragraf 2 kodeksu pracy. No i zgodnie z tym przepisem przed przewidywaną datą porodu
można wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego, więc to jest dla nas bardzo istotne i do tych 6 tygodni się odnosimy. Ważne jest z takiego proceduralnego, formalnego punktu widzenia, że wniosek można złożyć na każdym etapie kształcenia, no jednak trzeba mieć na względzie właśnie te przepisy tutaj prawa pracy. Jeżeli tutaj doktorantka chce skorzystać z zawieszenia w trakcie ciąży, powinna we wniosku o zawieszenie kształcenia wskazać termin porodu, właśnie to jako termin. Jeżeli nie chce skorzystać, no to w takim razie właśnie ten termin porodu wskazuje jako termin początkowy. Jeżeli chce skorzystać wcześniej, no to oczywiście też to trzeba dokładnie wykazać. Ważne jest też to, że rodzice dziecka, już przechodząc do urlopu rodzicielskiego, mają także do niego prawo w wymiarze do 41 tygodni, tutaj w przypadku ciąży pojedynczej, oraz do 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Ważne jest to, że ten urlop rodzicielski przysługuje łącznie obojgu, tutaj w przypadku kodeksu pracy to jest pracownikom, rodzicom dziecka. Ważne jest natomiast z punktu widzenia też doktorantek i doktorantów, że każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, biorąc pod uwagę też wymiar, który podałem. Ważne jest to, że tego akurat prawa nie można przenieść na drugiego z rodziców, tutaj w tym przypadku pracowników rodziców dziecka. Odnosiliśmy się również do urlopu ojcowskiego. Takie odniesienie też tutaj znajdziemy. No więc ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego oczywiście i tutaj wymiar również tam kształtują przepisy ustawowe. Jest w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia upełnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie dłużej niż w 2 częściach i tak nam to regulują przepisy. To może wydawać się trochę skomplikowane, jak się tego słucha, więc ja w razie tej potrzeby odsyłam do przepisów kodeksu pracy. Od artykułu 180 możemy zacząć, tam są te przepisy uregulowane i myślę, że jak sobie to ktoś zobaczy, szczególnie jeżeli ktoś jest wzrokowcem, no to też doskonale będzie mógł zrozumieć te przepisy. My na stronie prawadoktoranta.pl też staramy się na bieżąco publikować jakieś nasze opinie, wyjaśnienia. Są też opinie odnośnie zawieszenia kształcenia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też odsyłamy do strony prawadoktoranta.pl. Myślę, że tak może tytułem takiego prawniczego wstępu to tyle. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jakby to jest też ważne, żeby wiedzieć mniej więcej, jakie mam perspektywy czasowe. I też to, co mi się wydaje z praktyki jest istotne, jeszcze tytułem komentarza do tej wypowiedzi, to jest to, że tutaj jest mowa o zawieszeniu na okres, a nie odbywaniem samego urlopu, bo niekiedy pojawiła się jakaś w praktyce wątpliwość, że na przykład to uprawnienie przysługuje tylko osobie, która ma status pracownika. Tak nie jest, bo to jest związane, to jest właśnie ten surogat, to jest właśnie istota tego surogatu, że to doktorant jest traktowany właśnie jako ta osoba, która korzysta z takiego odpowiednika danego urlopu związanego z rodzicielstwem, więc to jest tutaj też bardzo ważne i te okresy są analogiczne właśnie, tak jak Wojtek powiedział, w prawie pracy, więc tak jak naprawdę będziemy sprawdzać podobne rzeczy w jakichś takich portalach, nawet prawno-pracowniczych, to mniej więcej jesteśmy w stanie również trochę dowiedzieć się na ten temat, ile może trwać to nasze zawieszenie. No więc dobrze, wiemy już na jak długo możemy zawiesić kształcenie. No to teraz jak to zrobić? Co jest potrzebne do zawieszenia kształcenia? Jak wygląda procedura związana z zawieszeniem? Do kogo należy skierować wniosek o zawieszenie? Jak powinien wyglądać taki wniosek? Czy jakieś dokumenty należy złożyć? Czy ten wniosek wymaga jakiegoś zatwierdzenia lub zgody? Bardzo proszę panią dyrektor o wypowiedź, o odpowiedź na te pytania, bo pani jako osoba, która właśnie stoi po tej drugiej stronie wnioskodawcy, jest osobą, która rozpatruje te wnioski, która pochyla się nad tymi wszystkimi sytuacjami i właśnie wie od tej drugiej strony, jak ta procedura powinna przebiegać. Jeżeli chodzi o szkołę doktorską SGGW, to osoba, która wnioskuje o zawieszenie z tytułu urodzenia dziecka
bo na razie rozumiem, że jesteśmy w tym obszarze zawieszeń, składa podanie, jeżeli jest to bo tak dotychczas mieliśmy takie sytuacje, że działo się to po urodzeniu dziecka, to po prostu z zaświadczeniem o tym urodzeniu dzieciątka. Mamy teraz taką sytuację, kiedy no właśnie zastanawialiśmy się i prosiłam też zespół radców prawnych uczelni o weryfikację czy podpowiedź, co mogę, ponieważ mam doktorantkę i tu bardzo dziękuję, ja sobie zanotowałam tę informację, że może na 6 tygodni przed urodzeniem dziecka już to zawieszenie będące analogią do urlopu macierzyńskiego wziąć. Tutaj może chodzę trochę poza pytania, o których pani mecenas wspomniała, ale zastanawiam się, bo tu jest taka sytuacja, że doktorantka, to może państwo mi poradzicie, jest na ostatnim roku i poród jest zaplanowany na wrzesień i to drugą połowę września. Chodzi mi o to, czy mojej interpretacji takiej idącej naprzeciw potrzebom doktorantki, wydaje mi się, że ma ona prawo do złożenia takiego podania w terminie przed urodzeniem dziecka i wobec tego, mimo że jest to już taka końcóweczka okresu jej kształcenia, 2-3 może tygodnie przed zakończeniem kształcenia, mogę jej udzielić urlopu macierzyńskiego czy zawieszenia z tytułu urodzenia dziecka. Natomiast no, mam pewną wątpliwość i może właśnie państwo mi poradzą, bo rozumiem, że może przedłożyć wtedy podanie również o taki urlop w terminie 6 miesięcy przed planowanym terminem porodu, a takie poświadczenie tego terminu, no to wystarczy dokument taki, w którym ten termin jest poświadczony przez lekarza i będzie to wraz z podaniem załączone do teczki doktorantki. No właśnie, czy ta sytuacja nie stwarza pewnego ryzyka takiej interpretacji, że z kolei nadmiernie czy zbyt długo doktorantka mogła kształcić się i pobierać świadczenie, a może ktoś będzie zdania, że powinna mieć po prostu przedłużenie, które już nie daje możliwości pobierania świadczenia. Wojtku, chciałbyś, oddaję tobie głos, chciałbyś Mogę, się stosunkować? Jak najbardziej mieliśmy ostatnio kilka takich pytań podobnych, związanych, więc jak najbardziej się tutaj wypowiem. Ja uważam, że jak najbardziej taka osoba może złożyć wniosek o zawieszenie. Co więcej powiem, szkoła doktorska nie ma podstaw, żeby odmówić takiego zawieszenia kształcenia z uwagi na to, że ustawa mówi nam, że kształcenie jest zawieszane na wniosek doktoranta. Więc w tym przypadku, jeżeli taki wniosek wpłynie, no to takie zawieszenie powinno być przyznane. I jeżeli jakaś taka hipotetyczna sytuacja, mamy doktorantkę, której termin przypada powiedzmy urodzenie dziecka na październik, gdzie już by nie otrzymywała tego stypendium, to jej nawet z punktu widzenia jej interesów opłaca się, tak kolokwialnie mówiąc, zawiesić to kształcenie szybciej, żeby ona dalej otrzymywała pewne świadczenia, więc wydaje mi się, że pewnie jeżeli ktoś myśli gdzieś o swojej przyszłości, no to tak zrobi, żeby dalej otrzymywać świadczenia. Z uwagi na to, że to też, jak wiemy, jest to wypłacane w dalszym ciągu przez uczelnię, a nie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście tam są pewne jeszcze zmienne, o których pewnie sobie potem powiemy, bo te przepisy też nie są do końca jasne i w niedługiej przyszłości, mam nadzieję, zostaną zmienione. Natomiast odpowiadając, uważam, że tak, jak najbardziej taka osoba ma prawo do tego, żeby takie kształcenie zawiesić. Dziękuję za tą odpowiedź. Dziękuję. Ja się jak najbardziej też zgadzam z Wojtkiem. Też w moim ocenie to na gruncie tej naszej praktyki, że do momentu, kiedy ten status doktoranta jest, no to doktorant
w dalszym ciągu zachowuje te wszystkie swoje prawa. I to właśnie to zagadnienie też ciekawe tego, jak stosować te przepisy, bo ten przepis jakby jeden w ustawie, co też widoczne w zasadzie dwa, ale jeden jakby jest główny, który wymienia samo to uprawnienie, ono jest prosty i jednocześnie skomplikowany zarazem, no bo on nas odnosi do przepisów prawa pracy, gdzie jednak tutaj nie możemy przełożyć tego 1 do 1. I to stwarza trochę problemy. Właśnie między innymi, co zrobić z tym porodem, jeśli data jest przewidywana, nie wiemy i jest to 6 tygodni wcześniej. No tutaj ja już też powiem od siebie to, jak myśmy wypracowali właśnie tą interpretację, skąd wynika, że można te 6 tygodni wcześniej. Wynika to z literalnego brzmienia tego przepisu, że zawieszany jest na okres odpowiadający. Jeśli powiedzmy trwa 20, 32 tygodnie czy ileś, no to tak naprawdę tej osobie przysługuje to właśnie w takim zakresie, jak jest w tym prawie pracy. Więc to jest gdzieś taka wykładnia, którą my tutaj prezentujemy jako Krajowa Reprezentacja, jako rzecznik. I wydaje mi się, że jest to gdzieś kierunek dobry, no ale tak jak mówię, te kwestie nie są do końca jasne, bo sam ten przepis też nie jest do końca taki może klarowny i w praktyce on rodzi dużo problemów. I idąc właśnie dalej, jeśli chodzi o te wszystkie mechanizmy, kierując się ku kolejnemu jakby podtematowi w tym dużym zagadnieniu zawieszenia, to jest właśnie to, o czym już Wojtek trochę wspomniał. I to jest, wydaje mi się, największy problem w stosowaniu tego rozwiązania, czyli to specyficzne ustalanie wysokości stypendium doktoranckiego w tym okresie zawieszenia. I tutaj mamy taki przepis, że w okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym, że podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o którym mowa w tym głównym przepisie ustawy, który przewiduje te wysokości stypendium, jaki przysługuje w dniu złożenia wniosku o zawieszenie. Już sam ten przepis dla wielu osób może się wydawać trochę zagmatwany i nie tylko jego może taka konstrukcja jest trochę wielostopniowa, ale samo stosowanie jest trudne. I właśnie, jak wygląda ta kwestia stypendium w okresie zawieszenia? Czy tak naprawdę my mamy jakieś stypendium? Czy powinniśmy mieć jakiś zasiłek? Czy w sytuacji, kiedy doktorant pobiera to stypendium też w okresie zawieszenia, to nie będzie już go mógł później pobierać, kiedy przekroczy ten 4-letni maksymalny okres pobierania stypendium? Jak wygląda ta kwestia stypendialna w tym zakresie? Jeśli mogę Cię poprosić, Wojtku, o odpowiedź na to pytanie. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest dość istotna kwestia. Tak jak już powiedziałem, od samego początku interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest taka, że zasiłek co do zasady nie przysługuje, dlatego w dalszym ciągu wypłacane jest stypendium. Pewnie tutaj wszystkich interesuje, jaka to jest kwota podstawy, procentowo wymiary tego stypendium. No więc tak, przechodząc już do konkretnych kwestii, to znowu tutaj odnosimy się do odpowiednich przepisów. I zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru tego zasiłku, czyli w naszym przypadku kwoty stypendium. W okresie zawieszenia na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, więc w pełnej wysokości. Myślę, że to jest bardzo istotna informacja. Zasiłek macierzyński na okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okresu urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku, więc tutaj mamy pewną różnicę. Natomiast jeżeli jednak w przypadku wnioski o wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to jest z wyłączeniem oczywiście pewnego okresu, o którym mowa w artykule 182 indeksem 1a paragraf 4 Kodeksu Pracy, przysługującego ojcu dziecka, miesięczny zasiłek za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego wynosi w tym przypadku 81,5% tej podstawy wymiary zasiłku, więc mamy jakby te trzy takie kwoty procentowe, 100 w takiej głównym przypadku 70% i 81,5%.
Na to musimy zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o to, dlaczego to jest wypłacane stypendium, a nie zasiłek, no to tutaj byśmy musieli odnieść się do tego, co wskazuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co jest też tutaj przez doktrynę akceptowane, natomiast jest tutaj wskazywana potrzeba zmian ustawowych w tym zakresie. No i na podstawie tak zwanej ustawy zasiłkowej taki zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, za które ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagrodzeniu zachowuje prawo do wynagrodzenia i okresy te liczy się do okresu zasiłkowego i zasada ta ma również zastosowanie do pozostałych świadczeń w zarazie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. I tutaj, tak jak już wspomniałem, jest taka interpretacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, no to jak wpiszecie tutaj w wyszukiwarkę, to bez problemu to znajdziecie. I to jest wskazuje, że zachowanie przez doktorantów prawa do stypendium za okresy niezdolności do pracy oznacza brak prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a także brak prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego będą przysługiwały jedynie po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, gdyż doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie podlegali ubezpieczeniom, a po ustaniu tytułu stypendium nie jest im już ono wypłacane. Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więc jeżeli doktorantki i doktoranci mają prawo do stypendium, to w takim wypadku te świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są wypłacane. No jeżeli ktoś na przykład na przedłużenie otrzymuje stypendium, no to już by było troszkę inaczej, trzeba się nad tym zastanowić, tą sprawę tutaj rozróżnić na czynniki pierwsze. Natomiast jaki problem też dostrzegam? Problem dostrzegam taki, że nawet jeżeli doktoranci i doktorantki czasami zgłaszają się do organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to otrzymują informacje, które nie są ze sobą zbieżne i czasami są tutaj tacy zdziwieni i pytają nas, jak to powinno wyglądać, więc wydaje mi się, że tutaj musimy wypracować jakieś takie jednolite stanowisko, najlepiej zmienić właśnie te przepisy, żeby one były jednakowe, nie było z tym żadnego problemu. I w zakresie tych przepisach o zawieszeniu, to pewnie sobie powiemy jeszcze potem, natomiast muszę powiedzieć, że jak zostałem rzecznikiem, to już było jakiś czas temu, ponad 3 lata, to jak poszedłem do przedstawiciela wtedy jeszcze Ministerstwa Edukacji i Nauki, to była jedna z pierwszych rzeczy, które poruszyłem, że te przepisy muszą się zmienić, bo są niejasne, w zakresie szczególnie tych zawieszeń również z innych powodów. No i od tego czasu próbujemy wypracować rozwiązania i mam nadzieję, że w końcu to rozwiązanie, które gdzieś zostało przygotowane, znajdzie odpowiednie tory legislacyjne i zostanie wprowadzone i tutaj trzymam mocno kciuki, żeby faktycznie to się zmieniło, bo od samego początku uważam, że to jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy i mamy tutaj, myślę, że przychylność i mam nadzieję, że faktycznie uda się to zmienić. Natomiast też muszę Państwu powiedzieć, że nie jest to proste z tego powodu, że w to jest zaangażowane kilka ministerstw, bo to nie wystarczy zgoda jednego. Pamiętajmy, że mamy Ministerstwo Rodziny, mamy Ministerstwo Finansów, więc gdzieś to się wszystko musi zgrywać na kilku poziomach. Jeżeli to nam się zgra na tych wielu poziomach, to wtedy będziemy mogli te nowe przepisy wprowadzić, jeżeli oczywiście Sejm i Senat, a na końcu prezydent podpisze. Dziękuję Ci, Wojtku, za te wyjaśnienia i za tą pozytywną może perspektywę na przyszłość, bo rzeczywiście z tego, co mówiłeś i też z tej naszej praktyki, jakby głównym też problemem jest trochę ta relacja tego świadczenia, które doktorant otrzymuje, czyli z tego stypendium doktoranckiego, do jakichś ewentualnych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I tutaj tak naprawdę pomimo teoretycznej możliwości doktorant jest odcięty od takich, nie jest jakby objęty tym trochę takim systemem ubezpieczeń społecznych w tym zakresie. I tu jest jeszcze ta kwestia składki chorobowej, która teoretycznie ona może być opłacana, ale ona w bardzo ograniczonym, praktycznie w żadnym zakresie nie daje doktorantom żadnych korzyści z tego właśnie, co tu Wojtek powiedział, odnośnie zachowania prawa, tak jak to ZUS interpretuje, od zachowania prawa do otrzymywania tego stypendium w okresie zawieszenia. I to nam powoduje właśnie przede wszystkim to, że no te świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie mogą być wypłacane.
I tak jak też Wojtek powiedział, no jest tutaj też ze strony Krajowej Reprezentacji Doktorantów inicjatywa. Już w zasadzie długo trwała, bo ona się rozpoczęła, tak jak Wojtek powiedział, dawno, ale trwa dalej i teraz też no, są jakieś takie konkretne rozwiązania, żeby te przepisy rzeczywiście uprościć, zmienić, żeby one nie rodziły takich wątpliwości, nie tylko teoretycznych, bo to my się zastanawiamy nad tym jako teoretycy, jako też naukowcy, ale przede wszystkim to jest problem praktyczny, gdzie ktoś siedzi i później musi stwierdzić, jak to prawo zastosować. I to są właśnie te problemy, które są najbardziej palące, bo dotykają właśnie ludzi. I odchodząc, albo przepraszam, pozostając jeszcze w tej kwestii tego stypendium doktoranckiego, kwestia, która właśnie praktyczna, która może wielu doktorantów interesować. Dlatego Ciebie również, Wojtku, poproszę o odpowiedź na to pytanie, bo prawdopodobnie wszyscy dobrze wiedzą, że z dniem 1 stycznia tego roku zostało podwyższone minimalne wynagrodzenie profesora. A oczywiście z tym wiąże się również podniesienie wysokości stypendium doktoranckiego. I właśnie powracając do tego, jak to zawieszenie jest skonstruowane, również tego zagadnienia w tej kwestii, czy doktorantów przebywających na zawieszeniu obejmują wprowadzone podwyżki? Przepraszam. Pomimo tego, że zawsze staramy się w miarę możliwości tutaj na korzyść doktorantów, jeżeli oczywiście prawo nam na to pozwala, wydawać interpretacje, no to w tym przypadku no nie możemy tego zrobić, bo przepisy są jasne i podwyżka takich osób, które zawiesiły kształcenie przed tym 1 stycznia 2024 roku nie obejmuje. Wiemy, że wiele podmiotów pomimo tego gdzieś wypłacało to stypendia w wyższej wysokości, po jakimś czasie się orientowało, że robiło to niezgodnie z przepisami. Doktorantki które otrzymywały taką informację w tym zakresie. Natomiast jeżeli ktoś zawiesi już to kształcenie po 1 stycznia, no to w takim wypadku powinno być to stypendium wypłacone w tej wyższej wysokości. No i mieliśmy taką sytuację, że troszkę z mocą wsteczną nam się te wynagrodzenia zwiększyły, więc takie ewentualne wyrównanie też się takim osobom tutaj należało jak najbardziej, więc wyższe stypendium niestety nawet jak wzrastamy to nie obejmuje, natomiast jeżeli ktoś po 1 stycznia to już w wyższej wysokości. Dziękuję za to wyjaśnienie, bo to jest też kwestia ważna i tak jak powiedział Wojtek, w wielu podmiotach pojawił się ten problem tego, jak to wypłacać, komu to wypłacać i rzeczywiście jest ta różnica i tą różnicą, tą kryterium różnicującym tym, komu przysługuje to stypendium, komu nie, jest ten właśnie data, ten dzień złożenia wniosku o zawieszenie i wtedy ta data nam determinuje trochę uprawnienie do danej wysokości stypendium w tym okresie. I to też jest istotne. Może też przy okazji powiem, że to też nie polega na tym, że jeśli ktoś otrzymuje te wyższe środki, to nie zawsze polega tak, że może być zadowolony, spać spokojnie, no bo też takie świadczenie, jeśli otrzymujemy bez podstawy prawnej, a w takim wypadku to tutaj podstawa prawna nie istnieje, bo nie ma, tak są skonstruowane przepisy, no to też należy się liczyć z obowiązkiem zwrotu, więc to też taki apel do doktorantów czujnie, żeby zwracać uwagę czasami na te środki, które wpływają na konto, czy są jakieś zmiany w tym zakresie, czy nie. Więc taki krótki apel. I to jest głównie ta kwestia stypendium w okresie zawieszenia, która jest też trudna i moglibyśmy o niej mówić bardzo długo, ale są jeszcze inne kwestie związane, które też wydają mi się, że powinny gdzieś tutaj zostać poruszone. I z tego względu też zaprosiłam Kasię, która się zajmuje tematyką wykluczenia w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, bo właśnie to zawieszenie kształcenia, to opieka nad dzieckiem no najczęściej kojarzy nam się jednak z kobietą, z matką, z macierzyństwem, a zapominamy czasami, że to prawo zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej nie dotyczy tylko macierzyństwa, ale jest również prawem ojców. I
Tutaj takie ważne tło, które chciałabym przytoczyć, że w zeszłym roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która właśnie miała na celu wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance. I tutaj już trochę w wypowiedziach Wojtka padło, że ten urlop rodzicielski został zmieniony. Został zmieniony w taki sposób, że mamy 9 tak zwanych nieprzenoszalnych tygodni, które może wykorzystać dany rodzic. To znaczy, że z całkowitej puli tych 41 tygodni, mówię o tym podstawowym przypadku ciąży pojedynczej, z tych 41 te 9 jest zawsze włączone na drugiego rodzica, więc ten pierwszy może wykorzystać 32 tygodnie. Więc i to często też na jakichś forach internetowych była melodia, że to jest 9 tygodni tylko dla ojców. No tak nie jest, to chodzi tylko o rodziców, ale właśnie tu już się pojawił właśnie ta tematyka tej kwestii i roli ojca w wychowaniu dziecka i tego, jak ojcowie korzystają z takich uprawnień. Bo celem tych wszystkich zmian było właśnie to, żeby zachęcić ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego i żeby współdzielić tę opiekę nad dzieckiem razem z matkami. I pomimo tych zmian, początkowe dane ZUS jeszcze z 2021 roku wskazują na to, że tylko 1% mężczyzn tak naprawdę korzystał z urlopu rodzicielskiego i 55% korzystało z urlopu ojcowskiego. I po tych zmianach ta liczba uległa wzrostowi, ale nie jest to wzrost na tyle znaczny, żeby gdzieś można mówić o jakimś sukcesie tych wprowadzonych zmian. No i właśnie, może teraz otwieramy tą dyskusję, prowadzimy tę dyskusję w trochę inny tor, czyli nad tym, jak wygląda tak naprawdę to podejście doktorantek do łączenia tej pracy badawczej z macierzyństwem, z rodzicielstwem i mężczyzn, którzy również w toku kształcenia, w toku prowadzenia tych badań rodzi im się dziecko, stają się ojcami i również sprawują nad nimi w jakimś zakresie opiekę. I właśnie, Kasiu, jaka jest Twoja refleksja na ten temat, na tą coraz częściej spotykaną taką postawę aktywnego ojca? Czemu te urlopy ojcowskie, rodzicielskie nie są w dalszym ciągu tak popularne wśród ojców, co wynika z tych danych statystycznych? I jak uważasz, w jakim kierunku powinniśmy dążyć? Czy to powinna być gdzieś tam ta postawa aktywnego taty, aktywnej mamy, może obojga aktywnych rodziców, może jeszcze jakaś inna droga? I właśnie, jak ta kwestia z Twojej perspektywy wygląda w przypadku doktorantów i ich pracy naukowej? Nie słychać Cię, Kasiu. Ja nie mam zablokowanego. Zaraz muszę zobaczyć. Bo ja nie jestem organizatorem spotkania. A tego ja nie mogę zrobić. Teraz? Teraz O, tak, ale ja nic nie wcisnęłam, więc. ja też nie. Okay. Cieszę się, że się udało. Teraz mnie dobrze słychać, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Może od takiej kwestii bardziej trywialnej może, bo nie dość, że, znaczy może inaczej. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, nadal bardzo silnie są zakorzenione różnego rodzaju tradycyjne role płciowe. Więc tak kolokwialnie, ojcowie często nadal są postrzegani jako ci główni żywiciele rodziny, a matki jako główne opiekunki dzieci i opiekunki domu. Nadal. I to sprawia, że wielu mężczyzn nadal może czuć presję, pewnego rodzaju oczywiście, żeby nie brać tych długich urlopów rodzicielskich,
żeby nie narazić się na różnego rodzaju krytykę, zmianę obowiązków i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo, bardzo taki powszechny, ale trywialny przykład tych społecznych, kulturowych norm. Jeżeli chodzi o możliwość korzystania właśnie z urlopów tacierzyńskich, sama nazwa, bardzo, bardzo łatwo gdzieś tam kojarzymy nazwę urlop macierzyński. Urlop rodzicielski jest nadal jakąś nowością, a samo słowo tacierzyński jest już w ogóle gdzieś tam rzadkim sformułowaniem, bardzo rzadko w dyskusjach gdzieś wychodzącym. I to jest też nasza rola, żeby uświadamiać tutaj między innymi Krajowej Reprezentacji Doktorantów, uświadamiać wszystkich, zarówno matki, jak i ojców, o tym, że jest po prostu taka możliwość. Jednym z jeszcze takich problemów bardzo społecznych, kulturowych, trudności jest to, że prawo daje możliwość korzystania z urlopów rodzicielskich ojcom, jednakże nie zawsze jest to opłacalne po prostu z finansowego punktu widzenia. W wielu rodzinach to mężczyzna nadal zarabia więcej, więc ta decyzja o podjęciu takiego, skorzystania z takiej opcji urlopu tacierzyńskiego, no może się po prostu wiązać z jakimiś trudnościami czy przeszkodami finansowymi, po prostu. Często, tak jak tutaj już wcześniej wspomniałam, ten urlop tacierzyński, ojcowski, rodzicielski jest nadal czymś nowym w sformułowaniu, czymś rzadkim, poruszanym w dyskusjach, więc może to wynikać po prostu też z braku doinformowania się samego siebie o swoich prawach i o tym, z czego mogę po prostu skorzystać w trakcie szkoły doktorskiej. Większość doktorantów nadal skupia się tylko i wyłącznie na pracy naukowej, na tych obowiązkach, które mają zrealizować w jak najszybszym czasie, żeby po prostu złożyć dysertację, a na boczny tor odchodzi właśnie work-life balance, bo chcemy mieć po prostu ten doktorat ze sobą, który niejednokrotnie po prostu czasem jest przystankiem bo już nie jesteśmy studentami, nie jesteśmy jeszcze w pełni pracownikami, naukowcami, ale jesteśmy gdzieś w tym przejściu, więc chcemy bardzo szybko to po prostu mieć ze sobą i ukończyć studia doktoranckie, szkołę doktorską. Co my możemy z tym zrobić? Uważam, że bardzo dużo. Po pierwsze, działania różnego rodzaju promujące równouprawnienie w opiece nad dziećmi. Moglibyśmy je zintensyfikować i na przykład wydarzenie takie jak dzisiaj, może chociaż nawet jednemu ojcu albo jednej mamie pozwoli doinformować się, że mamy takie możliwości, macie takie możliwości, możecie z nich skorzystać. Wszelkiego rodzaju kampanie właśnie społeczne poruszające wątek work-life balance, edukacyjne, różnego rodzaju infografiki. To wszystko będzie skutkowało tym, że rodzice oboje, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, matki i ojcowie będą mogli aktywnie uczestniczyć raz w wychowaniu dzieci, dwa w tym aspekcie zawodowym i naukowym. Co bardzo często, tak jak tutaj wcześniej pani dyrektor stwierdziła, można łączyć, tak? W zależności od tego, jaką każdy ma sytuację też swoją prywatną. To są bardzo, bardzo różne, zróżnicowane wątki. Co więcej, chciałabym podkreślić, że istotną rolę tutaj ma sama szkoła doktorska, promotorzy doktorantów, prac doktorskich oraz samorządy doktorantów, do których bardzo często zgłaszamy się z różnymi problemami, z nieumiejętnością interpretacji na przykład aktów prawnych czy regulaminów szkół doktorskich. Dzięki czemu właśnie samorząd doktorantów może wspomóc, samorząd doktorancki może wspomóc takiego doktoranta, doktorantkę i skierować na przykład do Rzecznika Praw Doktoranta, czy do różnego rodzaju interpretacji już istniejących oraz no właśnie tutaj sprawa doktorantów, ale kwestia stricte szkół doktorskich, administracji szkół doktorskich, które niejednokrotnie sami nie potrafią interpretować tych aktów prawnych i co za tym idzie, pomóc doktorantom w rozumieniu tego i realizacji swoich praw. Czyli raz wiem, że takie prawa istnieją, dwa rozumiem i trzecie potrafię je wykorzystać na swój własny gdzieś tam użytek. Także
Dużo tutaj jest takich problemów stricte społecznych, kulturowych jeszcze. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko będzie zmieniało, ale to wszystko będzie zależało również od nas, od tego, jak my nawzajem się będziemy wspierać. Tych zajęć w kształceniu w szkołach doktorskich nie ma tak bardzo dużo. Można sobie z tym poradzić, ale jeżeli mamy wsparcie w jednostkach, jeżeli mamy dobrego promotora, który również będzie nas wspierał, który nam pomoże, i samorząd doktorantów, który też nam pomoże zinterpretować te akty prawne, no i powinno się to udać. Powinniśmy pominąć te problemy kulturowe właśnie i takie społeczne kwestie, co będzie miało, mam nadzieję, pozytywny wpływ na rozwój nie tylko właśnie naszej pracy naukowej i zawodowej, ale właśnie też naszego życia takiego rodzinnego. Więc wtedy, niezależnie od płci, czy mamy, czy ojcowie, pozwoli aktywnie uczestniczyć rodzicom w tym życiu naukowym i rodzinnym. Proszę pani dyrektor. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Chciałabym jeszcze też o dwóch sprawach. No, właśnie to, co pani powiedziała, czyli informacja płynąca ze szkoły. U nas, tak jak też już mówiłam, mężczyzna wziął urlop i w zasadzie cały okres opieki nad dzieckiem był na jego, nazwijmy to, barkach, tak? To jest ta kwestia jedna, więc jeżeli doktorant przy takiej kampanii promocyjnej, informacyjnej, jak państwo czynią, no powinien mieć, na pewno ma źródło informacji, z którego mógłby czerpać, czy mogłaby czerpać. Pytanie tylko, czy to robi, bo pewnie bardzo często spotykamy się z tym, że są przepisy, że są interpretacje, że wszystko jest albo na stronie szkoły, albo wręcz rozsyłane na maile, a potem otrzymujemy informację zwrotną, że ktoś nie wiedział albo nie wie. To ten przepływ informacji jest po prostu, myślę, zbyt szybki, zbyt dużo jest takich informacji, które nas nie dotyczą, a jednak przez nasze skrzynki przechodzą. Ale druga kwestia, ponieważ w naszej szkole 1/5 doktorantów to są obcokrajowcy. My mamy łącznie blisko 300 doktorantów, natomiast obcokrajowców 44 na ten moment, jeśli w międzyczasie nic się nie zmieniło, ale nikogo nie skreślałam, więc zakładam, że tak jest. I tu są jeszcze myślę, takiego nałożenia na te kwestie kulturowe w nas gdzieś zaszczepione jeszcze przez rodziców, dziadków, to się jednak pewne takie role przenosi i czym młodsze pokolenie, tym bardziej wyzwolone w tym zakresie, ale nie znaczy, że w każdej młodej czy średnim wieku, ale w każdym razie grupie osób, z których jedna jest doktorantem czy doktorantką, no właśnie, nie zawsze łatwo jest sobie z tą rolą taty, w szczególności jako takiego pozostającego w domu poradzić. To też, myślę, wymaga ćwiczenia, może jakichś takich, nie wiem, workshopów, czy jakby to miało wyglądać. Natomiast duży jeszcze taki i ważny obszar do rozpowszechniania informacji to są różnice międzykulturowe, właśnie dotyczące osób obcokrajowców, bo jeszcze w momencie, kiedy to są Europejczycy, to tutaj powiedzmy, że pewne zasady mamy podobne. Różnimy się, owszem, tak jak każdy z nas. Wystarczy nasza mała grupa, a każdy z nas jest inny, a czym więcej czynników tego zróżnicowania dochodzi, tym trudniej jest po prostu dotrzeć indywidualnie do osób, zwłaszcza z innych kontynentów, i myślę, że też państwo możecie takie
kwestie obserwować, czy w swoich szkołach doktorskich, czy na spotkaniach. Także chciałam jeszcze dołożyć ten jeden taki kamyczek, czyli obcokrajowców, już tak w skrócie, i bardzo duże jednak i ważne, żeby różnice kulturowe, które musimy, przynajmniej ja mówię o sobie, rozumieć, żeby umieć we właściwy sposób rozmawiać z każdą doktorantką czy doktorantem, który pochodzi z innego kraju i jest doktorantem szkoły doktorskiej, w której mam zaszczyt być dyrektorem. Bardzo dziękuję pani dyrektor, też dziękuję Kasiu za to, co mówiłaś. I właśnie w tych wypowiedziach wybiła się ta kwestia popularyzacji i też roli popularyzacji wiedzy na temat tych różnych, nie tylko uprawnień, ale różnych kwestii, które się z tym wiążą, bo rozmawiamy teraz na temat tak naprawdę jednego z uprawnień doktorantów, czyli zawieszenia, ale poruszamy szereg różnych kwestii, które pojawiają się, z którymi stykamy się na co dzień w szkołach doktorskich, właśnie z tą kwestią różnic kulturowych, tym jak też my w naszej kulturze podchodzimy do tego tematu rodzicielstwa, jak to postrzegamy, jak młodzi ludzie i jak się to zmienia na przestrzeni lat, jak młodzi ludzie do tego podchodzą. I tym bardziej właśnie jak też w różnych kulturach jest ta kwestia postrzegana. I wydaje mi się, że to co zostało tu powiedziane o tej potrzebie popularyzacji, jest to jak najbardziej też ważne, zarówno przez takie podmioty, czy jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów, różnego rodzaju projekty, czy też w szkołach doktorskich różne informacje, gdzie doktoranci próbują, szukają jakichś swoich informacji, nie zawsze są w stanie właśnie te informacje odnaleźć, co też jest takim wyzwaniem też dla samych szkół, żeby umieć szukać, znajdować te rzetelne źródła informacji, żeby móc tym doktorantom przekazywać je dalej. I kolejne pytanie, które chciałam zadać, już troszeczkę gdzieś przejawiało się w tej naszej rozmowie, jeśli chodzi właśnie o tym zawieszeniu na styku z przedłużeniem, bo to są dwie instytucje prawne, z którymi tak naprawdę możemy się zetknąć, czyli to zawieszenie kształcenia i samo przedłużenie terminu na złożenie rozprawy doktorskiej. I no tutaj już gdzieś padło, mówiliśmy, że te uprawnienia tak naprawdę tak długo, jak mamy status doktoranta, to nam przysługują, ale może zapytam troszeczkę w inny sposób panią dyrektor, czy z pani wiedzy wynika, z pani doświadczeń, też z różnego rodzaju rozmów, czy są jakieś wątpliwości właśnie związane z tą relacją też tych dwóch uprawnień, też zarówno nie tylko o tych kwestiach prawnych, ale też może jest takie przeświadczenie, że ci doktoranci, którzy korzystają z tych uprawnień na samym końcu tej drogi, czy już na przedłużeniu, czy to właśnie, jak to jest też postrzegane może przez samych dyrektorów, czy odnośnie też w kontekście samego tego realizacji tego uprawnienia, czy w ogóle są jakieś limity tych zawieszeń, ile może doktorant, z ilu może skorzystać? To jest trudne pytanie, dlatego że dotychczas nie miałam sygnałów oddolnych od doktorantów czy rady zarządu doktorantów, no ani od pojedynczych osób, jeżeli preferują po prostu rozmowę na zasadzie osobistej i tylko między nami, a takie no też wiadomo się często, przynajmniej w mojej szkole odbywają, ale wiem, że we wielu szkołach, gdzie no po prostu staramy się poświęcać czas indywidualnie osobom, które go potrzebują. Ja się nie spotkałam z takimi wątpliwościami. To, czego mogę się obawiać, to takiego połączenia, że jako dyrektor, tak teraz patrzę, ale to na gorąco, że na przykład doktorant wykorzysta zawieszenie, na razie niech będzie z tytułu urlopu macierzyńskiego czy analogicznego, a potem nie wraca do kształcenia, tylko występuje o zawieszenie
z tytułu na przykład, nie wiem, albo kontynuacji. Jeszcze nie miałam takiej sytuacji. Zwykle to były te okresy takie, jak Państwo przedstawiliście, no ale na przykład podając inną przyczynę, złe samopoczucie, zwłaszcza, że w tej chwili, ale to domyślam się w późniejszej części naszego spotkania, będziemy mówić o tych zawieszeniach innego typu i jakie są możliwości i pozytywna strona obecnych rozstrzygnięć czy interpretacji dla doktorantów. Także ja nie mam na ten moment żadnych złych doświadczeń, żeby doktoranci zgłaszali jakieś wątpliwości. Na pewno ta grupa osób, która była na zawieszeniach, chociaż tak myślę teraz, wiecie, na gorąco, ale nie, no były muszę wrócić, jak wrócę do szkoły sprawdzę, bo nie pamiętam w tej chwili, czy mieliśmy, ale chyba tak, zawieszenie bez wypłaty stypendium, ale to jakieś pojedyncze sytuacje. Dotychczas dominowały te związane z urlopem macierzyńskim. Pojawiały się, ale to 2 lata temu, pytania w ogóle o rozszerzenie katalogu i myśmy ten katalog rozszerzyli również o zawieszenie z tytułu problemów zdrowotnych lub innych, nie wiem, rodzinnych. Natomiast były to zawieszenia bez stypendium, aż do ostatniej zmiany naszego regulaminu, który miał miejsce w kwietniu tego roku. Ale to tak jak mówię, to chyba jest na dalszą część rozmowy, także nie spotkałam się po prostu z żadnymi tutaj. To być może między sobą doktoranci gdzieś tam rozmawiają, że coś jest niesprawiedliwe albo że było. Ja też tak może wrócę jedną tylko kwestię, poruszę, jak Państwo wspominaliście o tym, że doktorant, jeśli był na zawieszeniu przed 1 stycznia, to jemu się nie należy, tak, zwiększenie wynagrodzenia z tytułu podwyżek ministerialnych, a ten, który jest od 1 stycznia już takie podwyżki ma, więc występuje tutaj siłą rzeczy nierówność w traktowaniu osób, które są być może nawet i na tym samym roku, a różnica w momencie wzięcia wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie to było kilka dni. Na przykład, to hipotetycznie podaję, więc zawsze są takie gdzieś granice rozwiązań prawnych, tak uważam, gdzie nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich osób i uważam, że po prostu powinniśmy dążyć do takich rozwiązań, do takich sytuacji, które będą z jak najmniejszym, z jak najmniejszą stratą czy gorszymi warunkami dla jednej spośród 2 stron danej, na przykład sytuacji takiej jak zawieszenie. Ale nic u mnie się takiego nie działo, o czym mogłabym powiedzieć, typu niezadowolenie. Nie mam żadnych takich. Mam nadzieję, że w związku z tym rzeczywiście wszystko tutaj jest w jak najlepszym w porządku. Przynajmniej pozostaje w takim przeświadczeniu. Aż do 1 zgłoszenia oczywiście. Tylko pytanie, czy wprost, czy nie wprost. No to wiecie Państwo, nie zawsze wszystko musi od razu do mnie trafić bezpośrednio. No ale to są pół żartem, pół serio. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. No, najlepsze są te zgłoszenia, gdzie bezpośrednio możemy się dowiedzieć o tym, czy jest jakiś problem, czy nie, bo wtedy jesteśmy chyba najpełniej w stanie w ogóle w jakiś sposób zareagować na to, co się dzieje.
Ale pani dyrektor właśnie otworzyła już w swojej wypowiedzi trochę tą drugą część spotkania, ten drugi jakby temat, który wiąże się z tą kwestią zawieszenia kształcenia. Bo to, jak powiedziałam na wstępie, mamy to zawieszenie ustawowe, które gdzieś pojawia się w tej ustawie i to jest ten jedyny ustawowy przypadek, gdzie mamy jakby odpowiednie uregulowania prawne. I pojawiły się w toku funkcjonowania szkół doktorskich takie problemy rzeczywiście bardzo życiowe, że doktorant czy doktorantka nie wiem, zapadli na jakąś tam poważną, długotrwałą chorobę, która rzeczywiście nie pozwalała na prowadzenie badań. Czy to czasem dotyczyło też doktorantek w ciążach zagrożonych, gdzie nie mogły wtedy w pełni oddać się tej pracy naukowej, musiały właśnie z tego względu skupić się na zdrowiu, swoim zdrowiu dziecka. I pojawił się tutaj trochę taki problem, co wtedy zrobić z takim doktorantem? Jakby tutaj była ta luka prawna, nie ma żadnego innego zawieszenia. Jakie właśnie powinno być to dobre rozwiązanie, takie remedium na to, co w ogóle robić w takiej sytuacji? Czy takiego doktoranta należałoby skreślić, bo nie realizuje elementów kształcenia, czy powinien w jakiś sposób trwać, ale co w takim wypadku ze stypendium i ze wszystkimi innymi rzeczami, które powinien realizować. I to są te jakby rzeczy, które legły u podstaw. I ja bym poprosiła Ciebie, Wojtku, o takie krótkie wyjaśnienie. Już powiedziałam trochę na temat tej takiej genezy, która legła u podstaw, ale jakbyś mógł jeszcze wyjaśnić pełniej, na czym polega tak naprawdę ta wątpliwość w tych takich pozaustawowych zawieszeniach i czy w dalszym ciągu mamy do czynienia z tym problemem, czy też na podstawie zgłoszeń, które do Ciebie wpływają, widać było, że tutaj gdzieś są jakieś wątpliwości w tym zakresie. I też jeśli mogę Cię poprosić o takie wyjaśnienie, jakbyś mógł scharakteryzować takie zawieszenie pozaustawowe? Jak ono powinno być skonstruowane? Czy ono w ogóle może być skonstruowane, żeby ono też było skuteczne i w jaki sposób, jeśli już zostanie gdzieś tam wprowadzone, to w jaki sposób ono wpływa na nasze prawa doktorantów? Tak jak wspominałem, była to jedna z pierwszych rzeczy, które poruszałem w rozmowie z przedstawicielami waszej władzy publicznej, bo gdy zostałem rzecznikiem, zaczęło wpływać dużo zawiadomień od doktorantek i doktorantów, że mamy chorobę, wypadek, trudną sytuację, chcemy zawiesić kształcenie, a nasz regulamin szkoły doktorskiej tego nie przewiduje. Czy on może to przewidywać i co w tej sytuacji zrobić? No i pierwsze pytanie, na które należało sobie wtedy odpowiedzieć, jest takie, czy przyznana autonomia podmiotom prowadzącym szkołę doktorską pozwala na to, żeby w regulaminach szkół doktorskich uregulować inne aniżeli ustawowe zawieszenia. I my na to pytanie odpowiedzieliśmy twierdząco. Z naszym twierdzeniem zgodziło się też tutaj Ministerstwo Edukacji i Nauki. 14 lutego 2022 roku też widzę, mamy taką opinię ministerstwa wydaną, gdzie jasno wskazali, że regulamin szkoły doktorskiej może przewidywać inne rodzaje zawieszeń, na przykład z tytułu jakiejś choroby, trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej. I tutaj jest ogromna rola samorządów doktorantów, żeby zadbać o to, żeby w regulaminach szkół doktorskich faktycznie takie regulacje zostały zawarte. No w mojej ocenie stan na chwilę obecną jest zdecydowanie lepszy i większość regulaminów już takie regulacje zawiera i to jest krok naprawdę w dobrą stronę i to jest wielkie podziękowanie dla samorządów doktorantów, bo czasami ta ich praca jest niedostrzegana, a to jest bardzo istotne, żeby właśnie zadbać o to, żeby takie kwestie zostały uregulowane. To dochodziło do takich sytuacji, gdzie otrzymywaliśmy informacje, że doktoranci musieli rezygnować z kształcenia z uwagi na to, że mieli jakąś bardzo poważną chorobę, wypadek, regulamin nie przewidywał zawieszenia, no i zostawali skreśleni z listy doktorantów. No i chcieliśmy takim sytuacjom zapobiegać, żeby one nie miały miejsca. I oczywiście to zawarcie w regulaminach szkół doktorskich to jest jakaś odpowiedź na ten problem, ale to nie jest systemowe rozwiązanie tego problemu. I my, tak jak już wspominałem, chcemy systemowo ten problem rozwiązać
i mam nadzieję, że wkrótce się to stanie. Natomiast odpowiadając, co się stanie, jak takie zawieszenie ma miejsce? Pierwsze pytanie, czy taka osoba powinna dostawać stypendium, czy nie? No i my od początku twierdziliśmy, że jeżeli jest status doktoranta, 4-letni okres nie został osiągnięty, to nie ma podstaw do tego, żeby tego stypendium nie wypłacać. I uważam, że regulaminy, nawet jak przewidują jakby przerwę w wypłacaniu stypendiów, no to w jakiś sposób jest to niezgodne z ustawą, bo tego w mojej ocenie nie możemy zmieniać. Ja wiem, że wiele regulaminów to przewidziało i tak jest, że w trakcie zawieszenia nie otrzymuje się stypendium. Można też dywagować, czy to jest dobre dla doktoranta, czy to jest niedobre dla doktoranta, bo jeżeli nawet teraz otrzymuje to stypendium, zawiesi, to i tak maksymalnie możemy 4 lata otrzymać stypendium, więc tu jest pytanie, jak do tego podejść. Kolejna kwestia to co z terminami, co z oceną śródokresową, co z terminem na przedstawienie indywidualnego planu badawczego. No i tutaj tak jak ministerstwo wskazywało nam w poprzednich przypadkach, że no jest tak naprawdę co zasady pewne, to ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć tą opinię, którą dostaliśmy. Co do zasady przerwy w kształceniu nie powinny wpływać na terminy ustawowo określone czynności w procesie kształcenia, takich jak przedstawienie indywidualnego planu badawczego czy oceny śródokresowej. W ocenie ministerstwa przesunięcie terminów wyżej wymienionych czynności powinno być możliwe jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy osobiste stawiennictwo doktoranta jest niemożliwe, np. z powodu wypadku czy długotrwałej choroby. Natomiast ja tutaj uważam, że do tego musimy podejść zdroworozsądkowo. No bo jeżeli doktorant zawiesi kształcenie na okres powiedzmy 6-12 miesięcy, a i tak ma podejść do oceny śródokresowej, no to jak on nie pracował przez te 6 czy 12 miesięcy, no to on realnie, ta ocena śródokresowa nie ma sensu. Więc tutaj też musimy wypracować rozwiązania ku temu, żeby patrzeć troszkę projakościowo, żeby nie było to, żeby musimy coś zrobić, zróbmy tylko dlatego, że jest to tak określone, tylko też nie możemy wymagać czegoś, co byłoby tutaj nieadekwatne, więc te zmiany też powinny iść tutaj w tym kierunku, żeby te aspekty uwzględniać, bo to jest też bardzo istotne. I też wyobrażam sobie taką sytuację, no, że doktoranci pewnie bardzo się stresują, że nie wiedzą, czy oni muszą podejść do tej oceny, czy to zawieszenie w jakiś sposób ich do tego nie obliguje. Te przepisy nie są do końca jasne. Wiem, że jest różne podejście w podmiotach doktoryzującym, a tak być nie powinno. W tak istotnych i ważnych kwestiach dla społeczności doktoranckiej to wszystko powinno być jasne i zrozumiałe, tak żeby każdy, kto nie jest prawnikiem, wejdzie, przeczyta przepis i go doskonale zrozumie. Wiem, że to jest trochę takie idealistyczne podejście i pewnie nigdy do tego do końca nie dojdziemy, ale na pewno powinniśmy dążyć do tego, żeby w tym kierunku podążać. Dziękuję Wojtku, bardzo proszę pani dyrektor. Ja mam takie pytanie, czy ja dobrze zrozumiałam, że w niektórych podmiotach doktorant musi przejść ocenę śródokresową w trakcie zawieszenia? Czy chodzi o moment bezpośrednio po powrocie z zawieszenia? Bo ja gdzieś... Zgodnie z tą interpretacją, którą tutaj przytoczyłem, nawet jeżeli ktoś ma zawieszenie, to tak czy tak te terminy biegną, no i ta ocena śródokresowa powinna być w terminie. A to przecież, no ale jak ktoś jest chory na, nie wiem, depresję czy inne podobne choroby, no to nie jest w stanie uczestniczyć. No, ja przynajmniej, dlatego tak myślałam, że może ja coś źle zrozumiałam, albo zgubiłam się w tym właśnie dokumencie, który Pan przeczytał, bo wiecie, jak u mnie, znaczy no ja u mnie, bo tak się bardzo też mocno identyfikuję z tą szkołą, w której pracuję. Jeżeli jest sytuacja, że ktoś idzie przed oceną śródokresową na zawieszenie, to ja, być może wbrew prawu, ale dla mnie było oczywiste i tak procedowaliśmy, że dopiero po powrocie
I jeszcze z jakimś tam, powiedzmy, marginesem czasu, no bo żeby tak nie wpaść od razu z tego czasu, kiedy były jakieś trudności, czy inne losowe, rodzinne, nieważne, ale także doktorant nie czuł się na siłach kontynuować kształcenia, to jak można taką osobę poddawać gdzieś tam w środku tego stanu ocenie śródokresowej? To ja czegoś nie rozumiem. Przepraszam, ale tak jako laik w ogóle, nie prawnik, tylko dla mnie to jest, przepraszam, też nielogiczne. Nie chcę nikogo urażać, w sensie nie wiem, kto tam taką interpretację przygotowywał, ale to no nie, no to tak trochę tak, jakby podczas urlopu, nie wiem, urzędnika jakiegoś tam, obojętne, urzędnika, niech ten urlop ma 3 tygodnie, a w drugim tygodniu każemy mu wrócić, usiąść przy biurku, zrobić pracę i może wracać na urlop. To mniej więcej taka jest analogia z mojego... Pani Basia się, pani mecenas się śmieje, ale no ja to tak rozumiem, jak prosty człowiek po prostu i uważam, że tu to absolutnie trzeba coś zrobić, bo w takim razie ja postępuję wbrew prawu. To zróbcie coś, pomóżcie. Ja się trochę śmieję, tak? Ale to jest dla mnie nielogiczne. Zgodnie z tą interpretacją, którą ja przytoczyłem, to przesunięcie tych terminów powinno być możliwe tylko w sytuacjach takich nadzwyczajnych, więc no, tak naprawdę no, może pani dyrektor stwierdzić, że większość sytuacji jest nadzwyczajnych i wymaga tego, żeby zostało to przesunięte. Natomiast tak jak powiedziałem, no, te przepisy w tym zakresie nie są odpowiednie i musimy je dostosować w taki sposób, żeby one były adekwatne do sytuacji, żeby nie było wątpliwości, czy przesuwamy terminy, nie przesuwamy terminów, czy wypłacamy stypendium, nie wypłacamy stypendium, bo w tym momencie no, bazujemy na interpretacjach różnych grup prawników, a tak być nie powinno, bo to jest na tyle istotna kwestia, że powinniśmy to wszyscy jasno i bezproblemowo interpretować, ale tutaj muszę powiedzieć, że mamy bardzo dużą przychylność ze strony ministerstwa, żeby pracować nad tymi przepisami, więc tutaj też ogromne podziękowania dla przedstawicieli ministerstwa i mam nadzieję, że to, co udało nam się wspólnie ustalić też na poziomie takim, że wiemy, w którą stronę chcemy podążać, że faktycznie uda nam się to wprowadzić. Dziękuję bardzo za te wypowiedzi i za tą dyskusję, bo to ona jest w zasadzie kwintesencją tego, co obrazuje właśnie tą kwestię, gdzie też jak przeczytaliśmy tą opinię, gdzie było napisane o tym, że te punkty kształcenia powinny być w zasadzie realizowane planowo w okresie tego zawieszenia pozaustawowego, no to no mówiąc szczerze, byliśmy nieco zaskoczeni takim podejściem do tego. I no wydaje mi się, że też no, Krajowa Reprezentacja Doktorantów takiej opinii nie podziela, no bo tak naprawdę to czyni całkowicie bezprzedmiotowym takie zawieszenie. No, jeśli ktoś chce korzystać, musi, bo jest jakby zmuszony do skorzystania z takiego rozwiązania, no to jeśli jest w ogóle zgoda co do tego, że ono może być co do zasady wprowadzone, no to powinno być wprowadzone w taki sposób, żeby taka osoba realnie mogła rzeczywiście z tego rozwiązania skorzystać, więc wydaje mi się, że jak najbardziej nie będzie tutaj żadnym naruszeniem czy problemem to, że te wszystkie punkty kształcenia, czyli przedstawienie IPB, czy ta ocena śródokresowa będzie się działa wtedy, kiedy doktorant tak naprawdę już będzie mógł faktycznie te punkty zrealizować. I na kanwie dalej tego tematu pani dyrektor też wspominała właśnie o tym, że szkoła doktorska SGGW właśnie zdecydowała się na wprowadzenie takiego rozwiązania, tego pozaustawowego zawieszenia, gdzie doktorant mógłby skorzystać. I jak mogę tak pokrótce też dla doktorantów, którzy też może kandydatów do szkoły doktorskiej, poprosić o takie krótkie przedstawienie, w jaki sposób Państwo zdecydowaliście się właśnie na wprowadzenie tego rozwiązania, jakie tutaj są możliwości dla doktorantów, też może co było przyczyną takiego, a nie innego rozwiązania, które Państwo przyjęliście. Jak zapewne każda szkoła doktorska, staramy się rozwijać i poszukiwać, czy być na bieżąco z tym, co się zmienia w prawie, być też odpowiadać na głosy doktorantów, a także patrzeć na to, jak
nasze dotychczasowe przepisy na przykład nie dawały mi możliwości pomóc doktorantowi w potrzebie. Na przykład, bo takie sytuacje na samym początku też się zdarzały, bo mieliśmy w regulaminie tylko zawieszenie z tytułu urlopu macierzyńskiego. Następnie pojawiły się zmiany dotyczące poszerzenia katalogu w kolejnym okresie. Natomiast pozwoliłam sobie tutaj wkleić w czacie zmianę ostatnią, którą wprowadziliśmy i w której wskazaliśmy raz ścieżkę postępowania, która jest dla wszystkich zawieszeń taka sama, ale wskazane jest również, że mogą być to przyczyny losowe, czyli to nie tylko zdrowotne, to może być choroba rodzica, a doktorant chce i może się taką osobą opiekować, a że ta opieka wymaga pochłonięcia całego czasu, to po prostu doktorant decyduje się na zawieszenie i jak najbardziej, jeżeli z takim wnioskiem do mnie się zgłosi, to takie zawieszenie otrzyma. To, co ostatnio dodaliśmy do przepisu, to jest kwestia ta, która też jest bardzo ważna, aczkolwiek ja też mogę później powiedzieć o dwóch stronach tego rozwiązania, czyli wypłata stypendium. Wydaje się, że w tej chwili jest to jak najbardziej zgodne z przepisami i jakby zapewnieniem dobrostanu doktoranta w trakcie zawieszenia, bo jeżeli jest jakaś przyczyna losowa, trudna i ten doktorant ma, nie wiem, albo problemy zdrowotne, albo inne potrzeby i raptem jeszcze zostaje bez środków do życia, no to ta sytuacja się robi podwójnie albo potrójnie trudna, więc oczywiście w tym momencie wypłata stypendium wydaje się właściwą. No niemniej i u nas zarówno w Radzie Programowej, bo tak procedujemy, w dyskusjach z zarządem Rady Doktorantów, następnie w Komisji Nauki i na koniec na Senacie ta wypłata stypendium w okresie zawieszenia wzbudza dość duże takie może wątpliwości też, ale takie niejasności. To znaczy, ja sobie tutaj tylko popatrzę, żeby tak w miarę precyzyjnie powiedzieć, czy to w tym miejscu, czy za chwilkę ewentualnie. Może Tak? być w tej To tak, to jedna kwestia, że i to tutaj Państwo wspomnieliście na początku, że po powrocie z zawieszenia doktorant zostaje bez stypendium, bo może otrzymywać je, wszyscy wiemy, przez 48 miesięcy. No i teraz, czy taka osoba będzie miała raz motywację do zrealizowania czy dokończenia prac nad doktoratem, ale druga sprawa, czy nawet jeśli będzie mieć motywację, to czy będzie mieć możliwość finansową, ekonomiczną do tego, żeby ten doktorat realizować. Kolejna kwestia, która dzisiaj też tutaj była poruszana, czyli kwestia jakby równości sytuacji doktorantów wobec prawa, czy prawa, które kształtuje czy powinno być równe dla doktorantów. Chodzi mi o to, że jeżeli doktorant zawiesza kształcenie przed oceną śródokresową, no to podczas zawieszenia otrzymuje tę wartość stypendium, jaką miał przed oceną śródokresową. Oznacza to tyle, że przez cały okres kształcenia otrzyma mniejszą ilość środków, niż gdyby takie zawieszenie było po ocenie śródokresowej.
Żeby tutaj nie natrafić na później rozżalonych doktorantów czy osób, które nie wiedziały, no to wszyscy doktoranci, którzy starają się o takie zawieszenie, są w naszym biurze bardzo wyraźnie informowani, że muszą mieć tę kwestię na uwadze i później no, siłą rzeczy no nie ma czegoś takiego jak reklamacja w tym zakresie, przynajmniej według znajomości prawa naszego tutaj w szkole SGGW. I jeszcze kolejna kwestia, która się też łączy z zawieszeniem, to jest kwestia, a co, jeżeli doktorant jest tak bardzo chory, wręcz przewlekle i na przykład zapadł na tę chorobę w trakcie i jest na zwolnieniu przez 3 albo nawet 4 lata. To dzisiaj też padło podczas spotkań przy kawie. Czy wtedy ten doktorant w rzeczywistości będzie jakby miał szansę zrealizować doktorat? No, wydaje się, że nie. Więc to może tak, zawieszę się w tym miejscu i może Państwo podadzą czy interpretacje prawne, czy przepisy, może my coś nie do końca tak interpretujemy i może powinnam coś zmienić w naszych przepisach, żeby było lepiej, ale właśnie co z takimi osobami, które mają problemy długookresowe? To nie jest pół roku, to nie jest rok, tylko są to nawet letnie choroby. Przecież trudno, chociażby humanitarnie do tego podchodząc, taką osobę skreślić. A jeśli już, to kosztuje to ogrom emocji, dobrej energii, bo to są niezwykle, jak sami wiemy wszyscy, trudne sprawy, a takie się zdarzają. Więc też jednocześnie wypowiadając się, bym uprzejmie poprosiła może czy o podpowiedź, czy o wypowiedź, co tutaj, jakie Państwo też mają doświadczenia, czy podobne jak w szkole, którą mam. Ja tylko dodam, że jeśli się powtarzam, to przepraszam, trochę już może głowa zmęczona, ale nie miałam przypadku dłuższych podań czy wniosków o zawieszenie niż to do roku. Dziękuję Pani Dyrektor też za te pytania, które są takie przenikliwe, trochę też na styku takich rozwiązań prawnych i tych rozwiązań takich i tego tak naprawdę życia, gdzie spotykamy się z tymi nieraz bardzo trudnymi sytuacjami tych doktorantów. I myślę, że to jest dobry moment. Poproszę najpierw Kasię, później Wojtka od strony prawnej, trochę właśnie o rozwinięcie tego tematu, bo też Pani Dyrektor w swojej powiedzi z jednej strony powiedziała takie słowa, jak pomóc temu doktorantowi, jak wesprzeć tego doktoranta, ale z drugiej strony mamy te sytuacje, gdzie te rozwiązania prawne są niedoskonałe i my nie wiemy, musimy działać też w granicach prawa, i ciężko jest znaleźć ten złoty środek. I poprosiłabym Ciebie właśnie najpierw, Kasiu, od takiej tematyki, od takiej kwestii, czy możemy w ogóle to rozpatrywać trochę w kategoriach wykluczenia, bo te choroby, długotrwałe choroby, często depresje, które są takimi bardzo osobistymi trudnościami, w którym się doktoranci mierzą, i też ta kwestia późniejszego powrotu do tej pracy badawczej, gdzie po tym, co już tak dużo się wydarzyło, tak, jest dużo tych przeżyć, plus te jeszcze wszystkie kwestie, które są związane z samym kształceniem i koniecznością dokończenia tego, czy w ogóle mamy na to siłę nieraz w takich sytuacjach, czy doktoranci mają na to siłę, czy mogą mieć siłę, jak ty jakby jako osoba, która gdzieś się mierzy w swoim życiu zawodowym z takimi tematami, jakbyś podeszła do takiej kwestii? Dziękuję bardzo. Weszliśmy na bardzo trudny, bardzo ciężki też w interpretacji temat. Z tego względu, że każda taka sytuacja
no niestety, ale też bardzo dobrze, szczęściem, nieszczęściu, powinna być interpretowana indywidualnie. Ze względu na to, że każdy mierzy się z innymi problemami, one będą się rozkładać różnie czasowo, w różnych okresach czasu, w różnym okresie też mówię przed oceną śródokresową, po ocenie, albo już jeżeli coś takiego wystąpi na przedłużeniu, jeżeli doktorat będzie postawiony w takiej sytuacji już na przedłużeniu, z którego może też skorzystać. Powiem szczerze, że ja nie spotkałam się do tej pory z taką sytuacją, co by było gdyby, i myślę, że kwestie, może tutaj Wojtek od strony prawnej odpowie, ale faktycznie tego typu sytuacje dopiero będziemy potrafili prawidłowo rozwiązać w sytuacji, w której taki case nastąpi. Mam nadzieję, że nie pojawią się tego typu sytuacje, ale wszystkie te sytuacje, w których wchodzi w grę zdrowie doktoranta, zagrożenie czasem życia doktoranta, osoby bliskiej, no są niesamowicie trudne. I oczywiście jednym aspektem jest pomoc prawna, interpretacja aktów prawnych, a także regulaminów wewnętrznych szkół doktorskich. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pomoc taka wewnętrzna. Znowu sytuacja, w której na stanowisko dyrektorki szkoły doktorskiej, osoby, które zasiadają w kolegiach szkół doktorskich, i wybór promotora ma niesamowicie istotne znaczenie, bo tu już nie wchodzimy w kwestie naukowe, czyli na rozwiązanie czasem zero-jedynkowe musisz wypełnić dokument w taki sposób, przeprowadzić badania do dysertacji w określonym schemacie, który za pomocą konkretnych narzędzi, metod i tak dalej, tylko wchodzimy już w takie aspekty bardzo miękkie. I od tego będzie zależało to, czy na przykład doktorant będzie chciał kontynuować później po powrocie swoją pracę badawczą, a może będzie chciał zrezygnować, ale wrócić do tego po jakimś czasie i na przykład bronić się w trybie eksternistycznym. Wszystko będzie zależało od tego, jak bezpiecznie będzie się czuł z danym rozwiązaniem. I jedyne, co my możemy na ten moment, ja uważam, zrobić, jako na przykład przewodnicząca swojego samorządu, to raz zaznajomić takiego doktoranta, doktorantkę z sytuacją, jakie ma możliwości, i dwa, zapewnić, że ma pełne nasze wsparcie. I tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie doktorantów, warto się zorientować, na jakich uczelniach możemy korzystać z takiego wsparcia też psychologicznego. Często, jeżeli uczelnia ma swoje instytuty, które zajmują się psychologią, u mnie na uczelni na przykład taki się znajduje, mamy wsparcie, możemy z nich korzystać zarówno studenci, jak i doktoranci, jak i pracownicy. Możemy się umówić na konsultacje, takie wspierające aspekty tutaj tego typu mogą zostać, powiedzmy, rozwiązane, bądź doktorat może zostać skierowany bezpośrednio do różnych innych specjalistów, którzy się tym zajmują. To jest taka pierwsza droga. Tylko że wszyscy muszą być uświadomieni, więc zaczynamy od tej popularyzacji, nadal do tego wracamy, pokazania, że mamy tego typu rozwiązania. Ale co do wątków jeszcze, które wcześniej zostały poruszane, do różnic związanych z zawieszeniem kształcenia, chciałabym, bo tutaj Basia zapytała o to, czy możemy się czuć wykluczeni. Wszędzie tam, gdzie na takim samym stanowisku dotyczyć nas będą różne uprawnienia, osoba, której to dotyczy, może się poczuć wykluczona. Więc w sytuacji, gdy możliwość zawieszenia studiów jest zależna od regulaminu danej szkoły, a wiemy, że szkoły doktorskie mają swoje własne regulaminy indywidualne, powstaje sytuacja, w której doktoranci różnych instytucji, różnych instytutów, różnych szkół doktorskich mają różne uprawnienia. Więc oczywiste jest to, że taki brak jednolitych standardów może prowadzić do nierówności, przez co takie osoby mogą poczuć się wykluczone. I jest wiele rozwiązań. Tutaj Wojtek o jednym z takich rozwiązań wspomniał. Oczywiście byłoby idealnym rozwiązaniem byłoby to, żeby poszerzony katalog możliwości zawieszeń był taki sam dla wszystkich uczelni, ale to by było oczywiście trudne.
i wymagałoby to bardzo szerokich zmian. Jednakże najprostszym, może i właśnie też najszybszym sposobem do poszerzenia takiego katalogu i rozszerzenia tych możliwości dla doktorantów zgodnie z zawieszeniem byłoby po prostu zorganizowanie spotkania z władzami, spotkania z dyrekcją szkoły doktorskiej, konsultacji z samorządem, konsultacji z rzecznikiem. Jeżeli takie rozwiązania w regulaminie danej szkoły doktorskiej się nie pojawiły, właśnie w celu poszerzenia danego katalogu, wykazania, że jest taka potrzeba i że dzięki temu tacy doktoranci, którzy mają problemy zdrowotne, prywatne, wszelkiego rodzaju, chcieliby wrócić, jest w nich potencjał, a szkołom doktorskim zależy na tym, żeby mieć doktorantów i żeby ich obronić. Więc w naszym wspólnym interesie jest to, żeby ten katalog po prostu poszerzyć i żeby ci doktoranci czuli się bezpiecznie i z takim też komfortem psychicznym mogli spokojnie do kształcenia powrócić, bądź po prostu po ukończeniu kształcenia spokojnie obronić swoją pracę doktorską. Dużo jest takich rozwiązań, może inaczej, nie zawsze musimy się łapać tych rozwiązań ustawowych. Czasem rozwiązanie poszczególnych problemów może się zacząć i zamknąć w swoim własnym instytucie, w swojej własnej szkole doktorskiej, no ale właśnie może tam, gdzie są te najłatwiejsze rozwiązania, od tego należałoby zacząć, czyli na przykład rozmowy ze swoim samorządem i później przygotowania jakiegoś już konkretnego rozwiązania. Można się zasugerować innymi uczelniami, które mają już wprowadzony taki rozszerzony katalog do swoich regulaminów. Na pewno się tym podzielą, one są też spokojnie dostępne. Wystarczy się zainteresować, przedstawić, może porozmawiać, po prostu zorganizować takie spotkanie. Jest wtedy duża szansa na to, że uda się wprowadzić zmiany do regulaminu szkoły doktorskiej. Ale żeby już tak podsumować, możemy się poczuć wykluczeni właśnie w sytuacji, w której ja, będąc tak samo na przykład na 4. roku szkoły doktorskiej, mam o wiele mniejsze tak naprawdę możliwości skorzystania z jakichś praw, z prawa do jakiegoś zawieszenia, niż na przykład koleżanka czy kolega na innej uczelni, będąc na tym samym dokładnie roku, robiąc badania z tego samego zakresu, gdzie dotyczy nas ta sama ustawa, ale jednak ktoś ma więcej praw niż ja, więc jakby poczuć się mogę wykluczona. Zmienić oczywiście też to można, tylko kwestia po prostu tego, żeby wszyscy byli świadomi, jak to zrobić i żeby czuli się na tyle bezpiecznie, na tyle komfortowo, żeby móc o to po prostu zadbać. Proszę pani profesor. Mogę, ja tylko takie jedną kwestię bym chciała jeszcze tak, kamyczek może taki tutaj do naszej dyskusji dołożyć, bo my mówimy bardzo dużo o prawach doktorantów i oczywiście jak najbardziej ja jestem też za, ale no musi być też ta równowaga, czyli ja na przykład nie jestem zwolenniczką nadmiernego poszerzania katalogu praw w sensie na przykład do zawieszenia, tylko takiego ich sformułowania, żeby dały szeroki zakres, jeżeli pojawią się inne niż ściśle wylistowane takie propozycje. I też, bo co widzę, i to nie chodzi mi tylko o szkołę doktorską, tylko po prostu życie, że też zwróćcie Państwo, myślę, że się ze mną zgodzicie, czym więcej dostaje się na talerzu, a nie trzeba o to samemu zawalczyć, tym bardziej przyzwyczaja się osoba, czy młodsza, czy starsza, każdemu jest wtedy wygodniej, do tego, że po jakimś czasie uważamy, że nam się to należy. I jakby próba zabrania tego talerza, dajmy na to do umycia, powoduje raptem, a dlaczego go nie ma? A jeszcze z czymś, co na nim powinno by
na przykład leżeć. Także ja jakby wiem, że Państwo skupiacie się w dużej mierze na tym, żeby wspierać doktorantów i chwała Państwu za ten cały ogrom pracy, ale jednak myślę, że tu musimy wspólnie pracować nad taką równowagą systemu po prostu, żeby nie kuleć na jedną nogę, bo jest przeciążona od tych możliwości, a w drugiej jest tak lekko, że właśnie, nie wiem, utykamy. Niech to będą dwie stabilne nogi i chyba wtedy no to na pewno wymaga dużo czasu i ujednolicenie na pewno nigdy nie będzie możliwe we wszystkich szkołach, no chyba żebyśmy mieli taki nakazowy system chociażby funkcjonowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale w ramach naszych tu różnych dyskusji, spotkań z Państwem i na chociaż konferencjach szkół doktorskich, no musimy właśnie dbać o to, żeby to jednak była pewna równowaga, bo też właśnie to, co powiedziałam na początku, na przykład ten nadmiar podawania informacji doktorantom o konferencji takiej, na początku było super, a potem zaczęły do mnie docierać głosy, że już są zasypywani potrzebnymi, niepotrzebnymi informacjami, bo na to są różne inne, które są wysyłane, wiadomo, z poziomu szkoły, z poziomu różnych biur, w sensie szkoły jako uczelni, więc rzeczywiście te skrzynki się zapełniają. Stąd tutaj tak chciałam po prostu takie 2 słowa dodać. Ja dziękuję bardzo za to, co powiedziała Kasia i to, co powiedziała pani dyrektor. Chwilowo wyłączyło mnie ze spotkania, bo gdzieś tu problem z internetem. Tak też bywa, ale to, co zostało tutaj powiedziane, zwłaszcza o tej takiej próbie znalezienia balansu tego, jakimi prawami powinien dysponować doktorant, co powinno zostać mu wprost zagwarantowane, a co ewentualnie jest takim polem do doprecyzowania, do wywalczenia, może przez sam samorząd, jeśli chodzi o to, gdzie jakby postawić tą granicę. I wydaje mi się, że to jest pytanie bardzo ważne, na które ciężko odpowiedzieć, ale jakby z mojej perspektywy jakby mamy w ustawie pewne jakby takie zagadnienia węzłowe, niektórych ich brak i trzeba znaleźć właśnie to minimum, takie bezwzględne minimum, które powinniśmy uregulować na poziomie ustawowym w sposób kompleksowy, żeby przynajmniej to wyznaczało nam pewien standard kształcenia. Tak jak mamy tą kwestię zawieszenia kształcenia, że mamy jakiś standard, powiedzmy, dajemy doktorantom prawo do łączenia rodzicielstwa z pracą naukową. I ten standard widzimy, że sam w sobie jest dobry, bo wydaje mi się, że zgadzamy się, że on jest sam w sobie dobry, tylko jego wykonanie rodzi pewne problemy i tutaj musimy szukać rozwiązań. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, no to ten drugi aspekt przeciwdziałania tym sytuacjom może innym, niestandardowym, z którymi się mierzymy, żeby znaleźć też taki sposób rozwiązania go na poziomie tym ogólnym, żeby on wyznaczał pewien standard, wyznaczał pewną granicę, powiedzmy, że doktorant ma jakieś tam prawo do tego, żeby w jakiś sposób ten czas, w którym jest włączony, nie może realizować tych swoich zadań, żeby mógł poświęcić właśnie na to, żeby wydobrzeć, żeby znów powrócił do sił i następnie, kiedy już jest ta możliwość, żeby egzekwować od niego to, co powinien on wykonać. I może już na samo zakończenie, na takie dokończenie tych zagadnień, które gdzieś tu się pojawiały, poproszę Cię, Wojtku, zarówno o może też ustosunkowanie się też prawne do tych pytań, które tutaj padały, i też na zakończenie może taki jakiś pozytywny akcent tego, co już też padało w Twoich wypowiedziach na temat planowanych, przewidywanych lub zmian, które byśmy chcieli widzieć na poziomie ustawowym, zarówno w kwestiach tego zawieszenia
ustawowego związanego z rodzicielstwem, jak i tych wszystkich innych sytuacji, z którymi się mierzymy w praktyce, jeśli chodzi o te zawieszenia, które są przewidziane tylko w regulaminach. Trudna rola mi przypada, bo z jednej strony muszę zakończyć pozytywnie, a z drugiej muszę powiedzieć, jakie są obecnie występujące regulacje, więc to nie jest takie proste. No tak jak tutaj rozmawialiśmy, tak jak już pani profesor też wspominała, obecnie jak przekroczymy 4 lata, to tak naprawdę jest koniec i to stypendium doktoranckie nie może być wypłacone. Oczywiście z tą różnicą, że do tego okresu nie wliczamy zawieszeń z tytułu szeroko rozumianego, nazwijmy to, rodzicielstwa. Więc to tutaj z tym. Ale jeżeli ktoś zawiesza kształcenie z powodu długotrwałej choroby, no to mija mu te 4 lata pobierania stypendium doktoranckiego, no i pojawia się problem, tak? Co dalej? Ta osoba by chciała skończyć kształcenie, z drugiej strony musi się w jakiś sposób utrzymać. No i co tutaj w takiej sytuacji zrobić? No niestety przepisy nam nie pozostawiają tutaj wyboru. Trzeba liczyć na dobre podejście uczelni niektórych i instytutów, którzy na przedłużeniach przyznają jakieś swoje stypendia, jakieś swoje dodatkowe projekty i takie rzeczy też się dzieją. To jest na pewno jakaś w jakiś sposób dobra praktyka, która na uczelniach się dzieje, ale samo stypendium doktoranckie, jak przekroczymy ten 4-letni okres pobierania stypendium, co do zasady nie może być przyznawane i to jest taka ważna rzecz. O tych terminach mówiłem. No i co zrobić, żeby tym sytuacjom zapobiegać i jak te przepisy powinny być skonstruowane? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że też bardzo trudne, na które nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Ja nie mogę powiedzieć o tych rozwiązaniach, które gdzieś zostały wypracowane, bo nie mamy takiego upoważnienia ze strony ministerstwa. Natomiast mogę powiedzieć, jak z mojej perspektywy to powinno wyglądać. No i z mojej perspektywy powinno być tak, że jeżeli ktoś zachoruje, to tak, można trochę analogię do stosunku pracy. Zachoruje, ma świadczenie wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest to liczone do tego maksymalnego 4-letniego okresu pobierania stypendium. Uczelnia nie powinna też być tym w żaden sposób obciążona, dlatego że ta osoba powinna płacić składki. No i w tym przypadku ja uważam, że jeżeli do takiego mechanizmu byśmy doszli, no to składka na ubezpieczenie chorobowe powinna być obowiązkowa w takim wypadku, ale też w mojej ocenie warto byłoby to połączyć z podwyższeniem wysokości stypendium, żeby nie było tak, że doktoranci to odczują w ten sposób, że zaraz będą otrzymywać mniejszą wysokość stypendium netto, bo tak by było, jeżeli musieliby tą składkę odprowadzać. Więc moim zdaniem te przepisy powinny iść w tym kierunku. Po drugie, w zakresie tego, co powinno znaleźć się w regulaminie szkoły doktorskiej, powinna być tam informacja obowiązkowo o kwestiach zawieszeń z innych tytułów. To jest też coś, co powinno się znaleźć. No i powinno pytanie, czy na poziomie ustawowym, czy na poziomie regulaminowym, pewnie gdzieś na poziomie ustawowym należałoby się zastanowić, co z tymi terminami, tak, żeby te terminy też zostały uregulowane, żeby to było jasne, co w tym zakresie robimy. To wszystko, mówię, nie jest proste, bo my trochę się odwołujemy do przepisów kodeksu pracy, a to tak naprawdę ten stosunek prawno-pracowniczy tutaj nie powstaje, ale myślę, że to w tym kierunku powinniśmy iść, bo wszyscy chcemy, żeby doktoranci nie byli traktowani jak studenci, tylko właśnie jako młodzi naukowcy, którzy będą stanowili przyszłość podmiotów sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Kiedyś usłyszałem też takie sformułowanie, że Polski nie stać na to, żeby nie inwestować w młodych naukowców i w ogóle w naukę. Ja myślę, że to jest też bardzo dobre stwierdzenie i powinniśmy zadbać o to, żeby ten dobrostan też psychiczny, a dobrostan psychiczny będzie dobry, jeżeli będziemy mieli zabezpieczone te interesy z punktu widzenia właśnie też takich nieprzewidzianych sytuacji i wtedy te osoby będą mogły się skupić właśnie tylko na kwestiach naukowych i wszyscy na tym skorzystamy. Bardzo Ci dziękuję, Wojtku, za to ostatnie przedstawienie. Ja już tak tytułem zakończenia, bo zbliża się koniec naszego czasu antenowego, jeszcze na sam koniec zapytam, czy ktoś z ekspertów, pani dyrektor Kasia, Wojtek, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać w tej kwestii zawieszenia na koniec? Może jeszcze jakieś krótkie podsumowanie. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Serdecznie dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za tę bardzo ważną rozmowę, dyskusję wszechstronną. Ona bardzo dużo mi dała. Uważam, że w naszej uczelni rozwiązania, jeżeli chodzi o zawieszenia, są w mojej opinii na tym etapie wystarczające, czyli jest poszerzony katalog, jest stosunkowo elastyczny zapis, więc może się jakby tutaj pojawić bardzo indywidualna sytuacja i nadal będzie jeszcze mogła się zmieścić w tymże zapisie. To, co ja i na początku powiedziałam, ale też powtórzę na koniec, przede wszystkim musimy rozmawiać. Doktoranci z nami, my z doktorantami. Ja nigdy nie nawet, może inaczej, ja zawsze mówię doktorantom ze szkoły doktorskiej, którą kieruję, że oni są naukowcami. Oni nie są studentami, jak czasami sami siebie nazywają jeszcze w nawiązaniu do starego trybu, bo to cały czas funkcjonuje, to się zmieni za jakiś czas. To żeby jakby to ukrócić, to właśnie mówię, że pamiętajcie, jesteście naukowcami i tak traktujcie siebie i my tak Państwa traktujemy. I już tak na zakończenie organizowałam swego czasu dla doktorantów właśnie, żeby poprawić ten dobrostan, zresztą sama wzięłam też udział, po prostu takie warsztaty z radzenia sobie ze stresem. I tam to było przez 2 lata. W drugim roku ku mojemu zaskoczeniu było dużo mniejsze zainteresowanie, choć to też doktoranci wnioskowali o powtórzenie. Natomiast po przerwie zamierzam ponowić te warsztaty. Mamy już kolejne nabory, więc może będzie osoba, choć jedna, 2, 3, którym to pomoże i to będzie cudowne. Także dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor za tą już kończącą wypowiedź. Proszę jeszcze, Kasiu, też o słowa od Ciebie. Dziękuję. Tak podsumowując, w świecie idealnym mielibyśmy naprawdę wspierające szkoły doktorskie, wspierających promotorów i świadomych doktorantów. I od tego powinniśmy wyjść. I prawda jest taka, że bardzo łatwo możemy to osiągnąć. To od doktoranta zależy to, czy chce iść na doktorat, chce kontynuować kształcenie i od doktoranta będzie zależało to, z kim będzie współpracował na tym doktoracie, kogo ja sobie wybiorę na promotora, gdzie wychodzimy już poza ten schemat, że mój promotor to jest tylko osoba, która pomaga mi określić mój kierunek naukowy. Teraz już może bardziej w tym kształceniu w szkole doktorskiej sam promotor jest trochę mentorem. On trochę powinien mnie wspierać, pokazać mi, być moim wzorem, może trochę właśnie pokazać mi od strony etycznej, jak posługiwać się, jak żyć w tym świecie naukowym i uczelnianym stricte, i powinnam się troszeczkę na nim wzorować. I tutaj idąc myślą za tym, co powiedziała pani dyrektor, pani profesor, że zacznijmy od tej rozmowy i od tej rozmowy powinniśmy wyjść w sytuacji, w której pojawiają się jakiekolwiek trudności, jakiekolwiek problemy. Pierwszą osobą, do której powinniśmy iść w szkole, jeżeli mamy takie trudności, to jest mój promotor. To powinno być dla nas naturalne. On jest za nas odpowiedzialny, ale my również jesteśmy odpowiedzialni za tą pracę. Mamy różnego rodzaju systemy wsparcia na uczelni. Mamy i tutaj coś, co chciałabym podkreślić, mamy właśnie krajową reprezentację doktorantów. My jesteśmy zarówno dla doktorantów. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy, bardzo chętnie pomożemy. Jeżeli nie będziemy potrafili rozwiązać te problemy, będziemy je kierować do innych instytucji, będziemy je kierować do innych specjalistów. Ale jesteśmy także dla
promotorów, dla przyszłych promotorów. Jesteśmy także dla administracji szkół doktorskich, dla osób, które zarządzają szkołami doktorskimi. Jeżeli pojawiają się jakieś trudności, problemy albo po prostu wątpliwości, może jeszcze nie ma jakiejś trudności czy problemu, ale jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, bardzo chętnie porozmawiamy, no właśnie, i postaramy się usiąść i znaleźć jakieś rozwiązania, które w przyszłości będzie można zastosować. I to się tyczy też sytuacji oczywiście takich twardych, jak problemy prawne, czy z interpretacją różnego rodzaju artykułów, ale także jeżeli chodzi o jakieś konkretnie sytuacje związane z umiejętnościami miękkimi, jesteśmy w stanie zorganizować różnego rodzaju szkolenia czy warsztaty i pomóc. Więc całym sercem tutaj pragnę podkreślić to, że my czekamy na Was, czekamy tutaj na wiadomość ze stron promotorów szkół doktorskich czy bezpośrednio od doktorantów. Bardzo chętnie z Wami porozmawiamy i wesprzemy Was w Waszych sytuacjach, niezależnie od tego, jakie trudności czy problemy macie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Kasiu, za te słowa i tą gotowość ze strony KRD do tego, żeby realizować tą swoją ustawową funkcję, czyli reprezentacji i pomocy doktorantom, i też działania tak naprawdę doktoranci dla samych doktorantów. I już kończąc to spotkanie, chciałam jakby trochę wyjść od tego, co powiedziała pani dyrektor. No właśnie, młodzi naukowcy. Doktoranci, jesteśmy doktorantami, jesteśmy i możemy czuć się jak młodzi naukowcy i z tym się wiąże ogrom odpowiedzialności. I to, co dzisiaj, ta dzisiejsza dyskusja tak naprawdę, gdzie wychodziliśmy od jakiegoś omawiania jakiegoś uprawnienia doktoranta, przeprowadziła nas przez wiele różnych zagadnień, które się z tym uprawnieniem wiążą. I to, co mi się wydaje, to też taki, to gdzie się spotykają ta odpowiedzialność w zasadzie za to, jak będzie wyglądać szkoła doktorska, jacy będą doktoranci, jak to wszystko będzie prowadzone, to jest moment rekrutacji. I tak naprawdę tutaj, w tym momencie rekrutacji, po pierwsze, my jako kandydaci dowiadujemy się, jak wygląda dana szkoła doktorska. Możemy dowiedzieć się bardzo wiele, jakie ja mogę mieć uprawnienie, jakie ja mam obowiązki. Ale też ze strony szkoły doktorskiej to też jest taka weryfikacja, czy dany kandydat, czy on daje tak naprawdę rękojmię do tego, żeby przekroczyć te drzwi otwarte szkół doktorskich, żeby stać się tym młodym naukowcem. I to jest właśnie ta ogrom odpowiedzialności, który ciąży zarówno na nas, za tych osobach, które kandydują, które chcą, które pretendują do tego, żeby pracę naukową, żeby pracę badawczą podejmować, żeby też czuć ciężar na barkach tej odpowiedzialności i tego wszystkiego, co my musimy jakby robić, i te wszystkie zadania. I też osób, które nas oceniają. To też jest wielka odpowiedzialność ciążąca właśnie na tych osobach, które właśnie muszą ocenić danego doktoranta, danego kandydata jeszcze na tym etapie, do tego, w jaki sposób, czy on w ogóle jest już na tyle dojrzały, żeby podjąć tą pracę naukową jako ten młody badacz. I wychodząc właśnie, wydaje mi się, od tego momentu rekrutacji zaczyna się jakby to całe pole związanych z naszymi uprawnieniami jako doktorantów. Bo jeśli do szkół doktorskich rekrutowani są ci, którzy rzeczywiście mają tą dojrzałość, żeby prowadzić pracę badawczą, że mają w sobie też siłę do tego, żeby być gotowym na te różne wyzwania, które się z tym wiążą, to dawanie tych uprawnień, które, tak jak dzisiaj omawialiśmy, łączenia pracy naukowej z rodzicielstwem, łączenia pracy naukowej z różnymi sytuacjami trudnymi, nieprzewidzianymi, chorobą, opieką nad jakimiś sprawami rodzinnymi, opieką nad członkami rodziny, czy innymi kwestiami, które gdzieś nas w życiu dotykają, to wtedy te uprawnienia, one będą miały ten swój korzystny wymiar.
Wydaje mi się, że to jest jakby ta istota, która leży u podstaw tego wszystkiego. I jest ten drugi aspekt, gdzie samo to wykonanie tych uprawnień, tak jak mówiliśmy dzisiaj o tych zawieszeniach ustawowych, które są związane z rodzicielstwem, które również potrzebują jeszcze udoskonalenia. I kolejna kwestia to jest te zawieszenia pozaustawowe, regulaminowe, które też potrzebują, że to umocowanie powinno gdzieś znajdować się jednak w aktach powszechnie obowiązującego prawa. Już na sam koniec widziałam pytanie też, które się pojawiło. Pozwolę sobie na nie odpowiedzieć. Już tutaj poruszaliśmy te kwestie z wypłaty stypendium w okresie zawieszenia tego pozaustawowego, regulaminowego. Tutaj pan mecenas wyjaśniał te kwestie, że w jego ocenie to stypendium powinno być wypłacane z uwagi na to, że ciągle jest status doktoranta, jest przepis, który mówi, że doktorantowi przysługuje to stypendium doktoranckie, jednak praktyka jest różna i są różne podejścia do tej sytuacji, no z uwagi na to, że mamy 4-letni okres pobierania stypendium i może być problem, czy najpierw jest lepiej wypłacać przez ten okres zawieszenia temu doktorantowi stypendium, czy nie wypłacać w tym okresie i później, żeby on je otrzymywał. Więc te kwestie to są właśnie te kwestie praktyczne, to są te kwestie nie do końca jasne, które się pojawiają i się pojawiają w tej naszej dyskusji do tego, żeby je doskonalić, zarówno też są istotna rola KRD jako tego głosu doktorantów, który niesiemy dalej, ale też rola właśnie kierownictwa szkół doktorskich, którzy z tej innej perspektywy widzi, też musi stosować te przepisy i też jest potrzebna ta perspektywa, żebyśmy umieli się nawzajem zrozumieć i żeby umieć znaleźć takie rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla nas wszystkich i będą właśnie tworzyły taki system kształcenia w szkołach doktorskich, że on rzeczywiście będzie na wysokim poziomie jakościowym, merytorycznym i organizacyjnym. I może na tym etapie ja bardzo serdecznie podziękuję wszystkim moim ekspertom. Bardzo dziękuję serdecznie pani dyrektor, profesor Justynie Franc-Dąbrowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję magister Katarzynie Fedejko-Kaflowskiej oraz mecenasowi Wojciechowi Kiełbaśniewskiemu za udział w tym webinarium, za podzielenie się swoją wiedzą i mam nadzieję na kolejne tak udane spotkania, żebyśmy mogli dzielić się dalej swoimi doświadczeniami. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.